Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie, w którym pokażę Wam kilka ciekawych mechanik dotyczących Gotika. Materiał ten będzie opisywał mechaniki działające w pierwszej części i dotyczy on walki oraz statystyk naszego bohatera. Na pierwszy ogień pójdzie walka bronią białą. W tym wypadku na obrażenia, które zadamy naszemu przeciwnikowi, wpływa kilka zmiennych. Jest to siła naszego bohatera, obrażenia broni, pancerz przeciwnika oraz ewentualna szansa na trafienie krytyczne. Dodajemy siłę do obrażeń broni oraz odejmujemy pancerz przeciwnika. Na przykładzie wygląda to tak. Strażnik nosi średni pancerz, który posiada 45 punktów obrony przed bronią. Nasza broń to młot orków zadający 50 obrażeń, a nasza siła wynosi 25 punktów. Oznacza to, że według wzoru powinniśmy zabrać strażnikowi 30 punktów życia i rzeczywiście tak się dzieje. Trochę inaczej wygląda sprawa z obrażeniami krytycznymi. Jeśli uda nam się trafić przeciwnika takim uderzeniem, wtedy nasze obrażenia będą się składać z ilości naszej siły i z dwukrotnych obrażeń naszej broni. Minus oczywiście pancerz przeciwnika. W przypadku młota orków będzie to razem 125 punktów, minus 45 punktów pancerza i powinniśmy wtedy zabrać strażnikowi 80 punktów życia. Dokładnie tak się dzieje. Szansa na trafienie krytyczne jest oczywiście zależna od umiejętności naszego bohatera i może wynosić od 0 do 10%, w zależności od poziomu władania bronią jednoręczną lub dwuręczną. Przejdźmy teraz do broni dystansowych. Tutaj sprawa wygląda bardzo podobnie, jednak nasze obrażenia nie skalują się ani z siłą, ani ze zręcznością. Są to po prostu obrażenia danej broni dystansowej. Zręczność jest odpowiedzialna za szansę na trafienie oraz oczywiście jest potrzebna do zakładania coraz to lepszych broni dystansowych. Przykładem może być tutaj bezimienny bez pancerza, czyli bez żadnej obrony przed pociskami. W takim wypadku nasz długi łuk, jeśli trafi, to zabiera 40 punktów życia. Jeśli uda nam się trafić w czuły punkt, czyli zadając obrażenia krytyczne, to pomnożymy obrażenia łuku przez 2 i zabierzemy 80 punktów życia. Proste. W tym momencie wydawałoby się, że przez brak skalowania z naszymi atrybutami bronie dystansowe są gorszym wyborem i zadają mniej obrażeń, jednakże szansa na trafienie krytyczne na poziomie mistrza to w przypadku łuków 30%, a w przypadku kurz aż 40%. Przypominam, że w przypadku broni białej to maksymalnie 10%. No i jeżeli gramy strzelcem, to jesteśmy w stanie zabić naszego przeciwnika jeszcze zanim do nas podejdzie. Przejdźmy teraz króciutko do magii. Jest to dokładnie ten sam schemat co powyżej, jednak magią trafiamy zawsze i nie posiada ona żadnych obrażeń krytycznych. Czasowe obrażenia, np. od kuli ognia, są tutaj ciekawe, jednak nie będę ich opisywał. Z wiedzą, którą wam przekazałem, możecie teraz poeksperymentować sami. Mam dla was jeszcze ciekawostkę dotyczącą pięści. Sama pięść zadaje 0 obrażeń, ale skaluje się tak samo jak broń biała, czyli dodajemy do tego naszą siłę. Mając 100 siły, nasze obrażenia wynoszą 100. Musimy jeszcze oczywiście odliczyć od tego ochronę przed bronią, którą posiada przeciwnik. No tak, przed bronią. Kombo naszego bohatera w teorii składa się z 2 ciosów pięściami, czyli dość prosto zabieramy naszemu przeciwnikowi 200 punktów życia. Jednakże w praktyce mamy jeszcze jeden, ukryty, trzeci cios, niewidoczny dla oka naszego przeciwnika. Wykonany w odpowiednim momencie zabiera przeciwnikowi dodatkową 100. W pewnym sensie, jako że walka w Gotiku opiera się na klatkach animacji, czasem łatwiej jest coś lub kogoś zabić w ten sposób niż normalną bronią. Szybkie ciosy umożliwiają szybką likwidację przeciwników. Czy wspominałem, że broń biała też posiada taki ukryty cios? Mniejsza. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że nauczyliście się dzisiaj czegoś nowego. Za niedługo pojawi się również film dotyczący walki z Gotika 2, na który już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Do usłyszenia!